Witam, Paweł Gwardys. Dzisiaj powiemy, jak chronić nasze owoce przed chorobami przechowalniczymi jeszcze w sadzie i po zbiorze. Jesteśmy u mnie w sadzie, jak zwykle. Ze mną jest Mirek Maziarka z firmy AgroSmart Lab. Mirek chce mi dzisiaj zadać kilka pytań. Tak, Paweł, przez 6 miesięcy chroniłeś, jak większość, wszyscy sadownicy w Polsce, sady, czyli owoce w czasie wegetacji. No i teraz trzeba ochronić te jabłka przed przechowywaniem, gdzie kolejnych dobrych ileś miesięcy. Jak Ty robiłeś do tej pory i jaki jest Twój sposób? No, ja do tej pory, w zasadzie do 3 lata wstecz, stosowałem standardowy, taki konwencjonalny sposób, czyli używałem preparatów, które są typowo dedykowane do zwalczania chorób przechowalniczych. To były różne preparaty z różną karencją. Od 3 lat stosuję zupełnie nowy sposób, jeśli chodzi o ograniczanie chorób przechowalniczych. Pierwszy element tego nowego systemu, sposobu, są zabiegi przedzbiorcze jeszcze w sadzie. I jakimi produktami? Oczywiście stosuję kwas podchlarawy, czyli AgroEca Protect. Czyli biostymulant, który jest... Biostymulant, który ma właśnie też ogranicza choroby. Tak. I kiedy to stosujesz? W zależności od tego, w ostatnich tych 3 latach pogody były różne. Zastosowałem 2 takie programy. Pierwszy program to był dla pogody bardzo wilgotnej, deszczowej. Wtedy zastosowałem AgroEca 7 dni, tydzień przed przewidywanym zbiorem. Opady były cały czas praktycznie do zbioru. Tuż przed samym zbiorem powtórzyłem zabieg AgroEcą. W zasadzie dzień wcześniej, wieczorem wykonałem następnego dnia rozpoczęliśmy zbiór. W sezonie takim, kiedy tych opadów nie było, ostatni rok był taki, że było bardzo sucho, gorąco, wtedy ograniczyłem się tylko do jednego zabiegu tuż przed samym zbiorem. Czyli tutaj już to potwierdzasz w praktyce, że to działa, bo wcześniej to były wykonywane badania zarówno w Uniwersytecie Rolniczym, tak jak tutaj widać na wykresie, gdzie w stosunku do kontroli w przypadku odmiany szampion zdecydowana zostało ograniczenie ilości chorób później już po 3 miesiącach przechowywania, oraz w drugim przypadku, gdzie przy odmianie Ligol w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, gdzie były wykonane tydzień przed zbiorem produktem Geoxe i później w samym 1 dzień przed zbiorem AgroEca Protect. I to wtedy to jeszcze były przed Twoimi początkami, gdzie to potwierdziło, czyli teoria, badania w instytutach pokazały, że to działa, a Ty już potwierdzasz w praktyce, że to też działa. Potwierdzam, tak. Jeśli chodzi o ograniczenie chorób przechowalniczych, stosując właśnie ten zabieg przedzbiorczy, nie zauważyliśmy żadnych różnic, a nawet lepsze rezultaty osiągnąłem stosując zabieg przedzbiorczy i po zbiorach zamgławianie owoców w komorach, ale o tym trochę później, w następnym filmie. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić, bo trzeba rozróżnić jedną rzecz. Jeśli w sadzie mamy, tak jak powiedział Paweł, tutaj deszczową pogodę, to te infekcje ciągle się pojawiają.
i na pewno Agroeca Protect, tu już mamy udowodnione działanie, działa na parcha przewodniczego, na moniliozę, na gorzką zgniliznę, na szarą pleś, na alternarię i teraz coraz większy problem też pojawia się z antraknozą owoców i tutaj trzeba potwierdzić, że tutaj jest skuteczne działanie. Nie? Tak, jest skuteczne działanie. Każdy z tych fungicydów, które stosowałem wcześniej i które są dedykowane właśnie zabiegom przedzbiorczym, no ma swój okres karencji, czyli nie możemy go zastosować tuż przed samym zbiorem. Jest to 7 albo 3 dni, ale w momencie, kiedy ta pogoda jest bardzo wilgotna, w tym nawet najkrótszym okresie trzydniowym, tak. w tym okienku trzydniowym, może dojść do infekcji owoców w sadzie różnymi patogenami, które się będą rozwijały dalej w czasie przechowywania. Czyli w takiej konwencjonalnej uprawie to zabieg fungicydem i wtedy, gdy będzie jakaś brzydka pogoda, to jeszcze jeden dzień przed zbiorem, tak? Tak, no ja bym zdecydowanie w ten sposób postąpił przy konwencjonalnej, A przy zero a pozostałości przy zero ekologicznej? pozostałości oczywiście, tak jak mówiłem, jeżeli bardzo wilgotno, 7 dni przed zbiorem i tuż przed samym zbiorem lub jeżeli nie ma bardzo dużego zagrożenia, tuż przed samym zbiorem i wtedy no, praktycznie nie dochodzi już do infekcji owoców pomiędzy zbiorem a przechowywaniem. Tak? Załadunkiem, tak. No tak, no to mamy jabłka zerwane i co wtedy? Wtedy załadunek do chłodni i zamgławianie przy pomocy kwasu podchlarawego, ale o tym powiemy w następnym filmie. Do widzenia.